Witajcie w kolejnym odcinku Semilac TV. Dzisiaj odcinek wyjątkowy, ponieważ zaprosiłem do niego 3 influencerki. Niebawem Sylwester, więc przygotowałem dla nich challenge. A jaki to będzie challenge? Oglądajcie do końca. Zapraszam Patrycję na plan. Idę. Cześć, cześć. Dzień dobry. Patrycja, przyszłaś do nas z sauté. No niestety, nie wychodzę tak do ludzi, ale zrobiłam to tylko dla Ciebie. Dziękuję bardzo. Patrycja przyszła z sauté, ale z tego co wiem, to masz ładnie zrobione paznokcie. Tak mi się wydaje, jak zwykle. Sobie zobaczę, teraz może do kamery pokażemy. Zawsze masz ładne paznokcie, więc Wiadomo. teraz też się wykazałaś. Patrycja przyszła z sauté. Dlaczego? Zaraz się dowiemy. Zapraszam 2 kolejne influencerki, Anię i Agnieszkę. Cześć dziewczyny. Hej. Hej. Dziewczyny, jak widzicie, Patrycja przyszła z sauté, więc trzeba będzie ją trochę wymalować i wy dziewczyny będziecie miały challenge make-upowy. Aniu, do twojej dyspozycji połowa twarzy Patrycji, Aga, druga połowa do twojej dyspozycji. Chciałbym, żebyście wymalowały sylwestrowo-karnawałowy makijaż dopasowany do paznokci Patrycji. Podejmujecie się wyzwania? Oczywiście, że tak. No to co, idziemy zobaczyć, jakie są produkty? Pewnie. Dziewczyny długo wybierały produkty, także mam nadzieję, że jakieś pomysły już się pojawiły. Aniu? Oczywiście, ja będę robić coś ze złotem, żeby było dużo błysku. Myślę, że to będzie dobra opcja na Sylwestra. A ja coś w granacie i uspokoję to pomadką matową 0,97. Świetnie, no to dziewczyny do dzieła. Ja idę za kamerę i będę wam czasami zadawał ciekawe pytania. Okej. Teraz wybierzemy dla Ciebie podkład, ale najpierw sprawdzimy 3 środkowe odcienie. To który? Myślę, że 30 będzie najlepsza. Co Tak. ty sądzisz? Też tak myślę. Aniu, właśnie przeglądam twojego Instagrama. Widzę na nim bardzo dużo makijaży. Powiedz mi, długo ci zajmuje zrobienie takiego full make-upu? Tak. Mój makijaż na Instagrama zazwyczaj robię 4-5 godzin. No i tak zdjęcia z godzinkę. Także no to jest dosyć pracochłonne. A tyle nam to zajmie dzisiaj? Nie, Okej. dzisiaj trochę będzie szybciej. Aga, a jeśli chodzi o ciebie? Ostatnio widziałem kilka fajnych też makijaży u ciebie oka, widziałem też usta. Długo robisz taki makijaż? Tak, mi też to zajmuje kilka godzin, tak na Insta, ale w rzeczywistości to 20 minut i jestem gotowa. Aniu, a czym najlepiej aplikować podkład? Macie jakieś sprawdzone sposoby? Ja podkład zawsze aplikuję gąbeczką. Wtedy on najładniej wygląda moim zdaniem. Podkład Semilaca bardzo łatwo się aplikuje i pięknie wygląda na twarzy, nie daje efektu maski. Dziewczyny, co po podkładzie? Teraz nałożymy korektor 0,2 pod oczy. A czy formuła korektorów Semilac wam odpowiada? One są ok? Tak, są bardzo lekkie, więc nie obciążą nam skóry pod okiem. Jeśli chodzi o korektor i jego aplikację, to też mamy jakieś sprawdzone sposoby? U mnie zawsze sprawdza się gąbeczka, raczej palcem nie nakładam, bo dłużej się trzyma. Kolejny krok po korektorze. Teraz nałożymy puder transparentny. Żeby utrwalić korektor, żeby nam się nie wchodził nam w zmarszczki. I żeby nie zrobić żadnej plamy, nakładając bronzer i róż. A jeśli chodzi o strukturę pudru, ona jest też dla was odpowiednia? Tak, daje matowe wykończenie, ale nie jest to taki płaski mat, bardzo naturalny. I czym aplikować puder? Najlepiej małym pędzlem pod okiem, a na całą twarz puchatym. Teraz aplikujemy punktowo czy na całą twarz? Na razie pod oczy Ania nam aplikuje i za chwileczkę przejdziemy na całą twarz. Patrycja, dlaczego teraz robisz dziubek? Bo będzie Ani łatwiej wprowadzić bronzer Okej, po kościach policzkowych. czyli teraz jaki kolejny krok po pudrze? Mamy bronzer. Nakładam bronzer, tak. Dziewczyna, w jakie miejsce aplikujemy bronzer? Ja zawsze nakładam pod kośćmi policzkowymi, od górnej części ucha do kącika ust. Tylko takim jakby półkolem. Mhm. Bo jak zrobimy w dół, to wtedy to są bardziej męskie rysy się tworzą. Czyli... Tobie bym mogła tak zrobić. Dobra, ale tam mamy też rozświetlacz, bo mamy bronzer i rozświetlacz w jednym produkcie. Czy rozświetlacza też będziecie używały? Tak. Będziemy używały na kości policzkowe, żeby je trochę rozświetlić. Sylwester to dobry moment na błysk, także. A dziewczyny, jakiego tutaj bronzera używacie teraz?
Ja używam w chłodnym odcieniu Ice Bronze i z tego duo też używam rozświetlacza. A ja używam Sunny Bronze. Aga, widzę, że Ania ma w rękach róż, to jest chyba Healthy Rose. Tak? Dlaczego stosujemy róż w tym momencie? Aby paty makijaż wyglądał bardziej promiennie i naturalnie. Ja nałożę go po obu stronach, bo będzie pasował do obu naszych makijaży. Teraz będziemy robić brwi. Będę używać do tego cienia z paletki Warm Nude, najciemniejszego. No i będziemy zaznaczać. Ale to chyba wyzwanie trochę u mnie, co? Troszeczkę tak, ale dam radę, Pata. Spokojnie. Cieszę się. Ania, którą końcówką pędzla malujemy? Tą cieniutką skośną. Ona się idealnie do tego nadaje. Robi cieniutkie, piękne kreseczki. Teraz przekażę paletkę Agnieszce i ona zrobi drugą brew. Tylko żeby była taka sama, pamiętaj Jagusia. Będzie identyczny. Paletka jest ogólnie do makijażu oczu, ale z chęcią używam ją też do brwi. I ostatni cień idealnie się nada. Teraz przechodzimy do oczu i ja zrobię makijaż z granatem, a Ania Ze złotem. Czyli idealnie. Tak. Idealnie pod paty paznokcia. A których produktów dokładnie używacie? Ja używam paletki Warm Nude. a ja Nude Rose. Aga, widzę, że wyjęłaś słoiczek chyba z bazą pod cienie. Tak, teraz nałożę na środek powieki, aby lepiej przykleił nam się granatowy cień. Powiedz mi proszę, jeśli chodzi o cienie rozświetlające, dopasowujemy je do tęczówki, czy też raczej do makijażu? Ja dziś dopasuję do paty paznokci. Agnieszka, czyli matching makijażu do paznokci. Powiedz mi, jakiego cienia rozświetlającego używasz? 417 granat taki. I cienie aplikujesz pędzelkiem. Tak, wklepując. Ania, widzę teraz wacik. Powiedz mi, coś się tutaj dzieje. Tak. Ten wacik jest po to, żeby mi się cień nie osypał po prostu na przypudrowany już korektor. Aniu, a jaki cień stosujesz? 418. Nakładam rozświetlający cień 0,54, aby rozświetlić wewnętrzny kącik oka. Ania, widzę, że teraz aplikujesz korektor. Tak, Dlaczego? robię odcięcie. Nazywa się to cut crease. I będę tutaj nakładać na to błyszczący cień. Aga, na jakim jesteś etapie teraz? Już przyciemniam tylko zewnętrzny kącik i zmierzam ku końcowi. Czyli widzę, że twój make-up wymaga nieco mniej czasu, Tak, jest prostszy. ale nie mniej spektakularny. Dokładnie. Dziewczyny, widzę, że chyba już wszystko gotowe. Jeszcze nie, została nam pomadka. Ania, którą wybieramy? 0,97 czy 0,05? Myślę, że za 0,97 będzie dobra, będzie pasować do dwóch makijaży. Dziewczyny, widzę, że pomadka już nałożona. To co? Pokażemy Pacie, jak wygląda? Jasne. A ja się trochę boję. Patrycja, powiedz, jak ci się podoba efekt finalny. Uwaga. O wow, dobra. Aga, który twój? Mój jest niebieski. A mój złoty? Nie, złoty. Okej, podziwiam was dziewczyny, bo bym pewnie sama nie dała rady się on tak pomalować. No ale na Sylwestra to w sumie czemu nie? Przede wszystkim bardzo pasuje do moich paznokci. Tak miało być. I jeden i drugi. Dziewczyny przygotowały przepiękne propozycje make-upu, no i mają też dla was konkurs. Opisz swoją propozycję makijażu karnawałowego w komentarzu pod filmem. A my 3 najlepsze propozycje nagrodzimy zestawami do makijażu marki Semilac. Czekamy na Wasze propozycje. Trzymamy kciuki, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Semilac TV. Cześć! Cześć! Na razie. Witajcie w kolejnym odcinku Semilac TV. Tak, jeszcze raz. Ania, czy ja dobrze widzę? Ty masz rózgę? Tak, rózgę mam. To tak jak mnie denerwuje w reklamach, że jak otwierają jogurt, to jest czyste wieczko. Nigdy tak nie jest.